Cześć, to Kroburto, witajcie na naszym kanale. Przepraszam za swój strój, ale znowu u nas praca w re, ponieważ jutro jedziemy na jarmark na Niekiszu. Do samego końca będziemy dzisiaj świeczki produkować. Część, jak widać tutaj, rozgardiaż jest, poustawianych pełno świec na półkach. Wszystko to musimy spakować dzisiaj i potem jedziemy z rana na jarmark do Katowic, na Niekiszowski jarmark. Zobaczycie, co tam będzie się działo. Jeszcze szybki rzut oka na to, co przygotowujemy na ten jarmark. Gwiazdki betlejemskie, pojedyncze chatki zasypane śniegiem, górskie miasteczka w różnych kształtach, świece bombki w różnych kolorach. Domki umieszczone w odlewie z gipsu ceramicznego, imitujący korzeń. Oczywiście to tylko część naszej zimowej oferty. No i jeszcze wszystko trzeba popakować. Ale zanim udamy się na jarmark, podam Wam garść informacji, czym jest Niekiszowiec i dlaczego jest to takie unikatowe miejsce. Niekiszowiec jest częścią Katowic. Jest to osiedle robotnicze wybudowane dla górników kopalni Gisze, od 1946 roku przemianowanej na kopalnię Wieczorek. Było ono budowane w latach 1908-1919. Osiedle to stanowi w pełni zachowany przykład zabudowy patronackiej, czyli osiedla tworzonego przez wielki zakład przemysłowy dla swoich pracowników, obejmujący domy dla robotników oraz obiekty użyteczności publicznej, takie jak sklepy, przychodnie czy kościoły. Niekiszowiec składa się z zespołu 9 ceglanych bloków zabudowy mieszkaniowej, posiadających zróżnicowane detale architektoniczne. Cechą charakterystyczną osiedla jest to, że wszystkie wnęki okienne pomalowane są na kolor czerwony. Żeby poczuć klimat początków osiedla, przenieśmy się w czasie i ożywmy trochę obrazów. Punktem centralnym osiedla jest Plac Wyzwolenia, przy którym ulokowano najważniejsze budynki usługowe, takie jak sklepy, kościół czy restaurację. Budynki są tak usytuowane, że wewnątrz bloków powstały duże podwórka. Z ulicy do wnętrza kwadratów prowadziły szerokie, sklepione przejścia. Wewnątrz kwadratów, na podwórzach, wprowadzono zabudowania gospodarcze, takie jak piece do wypieku chleba oraz chlewiki, w których mieszkańcy hodowali zwierzęta, takie jak króliki, gołębie, kozy czy też świnie. Zamknięcia ulic podkreślają przerzucone nad nimi przewiązki, wsparte na szerokich arkadach łączące bloki mieszkalne. Niekiszowiec uznany został w 2011 roku za pomnik historii. W Niekiszowcu działa sieć lokalnych przewodników oferujących zwiedzanie osiedla. Jedną z atrakcji Niekiszowca jest także grupa małych figurek, bebochów, które umieszczone są w różnych miejscach na terenie osiedla. To tyle, jeżeli chodzi o ogólny zarys historyczny Niekiszowca. Jeżeli chcecie o nim wiedzieć coś więcej, poszukajcie w internecie. Jest tam naprawdę masa informacji. Bądź zapiszcie się na zwiedzanie osiedla razem z przewodnikiem. Już na miejscu.
Numer 71. W tym roku wylosowaliśmy ten numerek, to miejsce. Zaraz koło kościoła. Poczta. Tu główny jarmark. No dobra, zobaczymy jak będzie. Dopiero z poziomu ulicy można zobaczyć, jaki to długi kompleks kamienic. Łączniki, które łączą dwa bloki, tworzą bramę, przez którą można wejść na teren osiedla. Właśnie przez tego typu elementy Nikiszowiec zawsze kojarzył mi się z jakimś średniowiecznym grodem. W oddali widać strefę garmażeryjną, gdzie już unosi się dym nad smażonymi kiełbasami. Zorganizowana grupa zwiedzających z przewodnikiem w galowym stroju górnika. Łatwo zorientować się, dla kogo było wbudowane to osiedle. Żelazko i pyrlik – symbole górnictwa. Stuprocentowy Śląsk. A oto najstarszy zakład fotograficzny w Polsce – Fotoniesporek. Działa on nieprzerwanie od 1919 roku i jest prowadzony cały czas przez tą samą rodzinę. Odwiedzając ten zakład, mamy możliwość zobaczenia oryginalnego wyposażenia fotograficznego z różnych epok. Wnętrza zachowały wiele elementów z oryginalnego wystroju, w tym charakterystyczny szyld reklamowy z datą założenia 1919 rok. Pod zakładem fotograficznym rozłożyło się ciekawe stoisko, składające się ze starego Renault i namiotu. Głównym bohaterem tego stoiska był bebok. A co to jest bebok? Bebok to istota nadprzyrodzona z polskiego folkloru, prawdopodobnie słowiański demon. W wierzeniach ludowych na Górnym Śląsku bebok żyje w pobliżu ludzkich zabudowań. Można go spotkać w zakazanych, niedostępnych miejscach, do których dzieci nie powinny wchodzić. I szczerze powiem, jako że też jestem ze Śląska, za dziecka też byłem straszony bebokiem. Dziś beboki stały się sympatycznymi postaciami, które zdobią ulice Katowic w formie figurek, nawiązując do tradycji i kultury regionu, choć wciąż przypominają o dawnych legendach. Jeżeli jesteście zainteresowani oryginalnymi bebokowymi gadżetami, na przykład czapką w kształcie beboka, możecie skontaktować się z właścicielką tego stoiska, która ma wyłączność na produkowanie tych bebokowych wzorów. Tu macie namiar z wszywki z bebokowej czapki. Właśnie od właścicielki stoiska z bebokami dowiedziałem się, że na Nikiszu jest ukrytych kilka beboków z brązu. Tu widzimy trójwymiarową mapę osiedla. Jest ona umieszczona na starym wózku górniczym i dostałem cynk, że właśnie tu ukryty jest jeden z beboków. Widzicie tu beboka? Zostawię ten obraz na troszkę dłużej. Może uda się wam go wypatrzyć. Tu się ukrył. Obecnie w Katowicach znajduje się 115 beboków, z czego 112 ma własne imię, a 3 są bezimienne. Zapraszamy na Śląsk. Może uda wam się je wszystkie znaleźć. Przejdźmy się teraz po niektórych stoiskach. Ręcznie malowane bombki w różnych kształtach. Lawendowe wyroby z rodzinnej plantacji lawendy.
Będziemy tędy wracać. Dziękuję. Jest, to jasno, nawet jasno. Właśnie, Kasia, no to tak. Co to przecież też dobrze. No, nie. Leśna ceramika toczona na kole. Tu widzimy gustowną czarno-złotą ceramikę, gdzie niektóre kubki wyglądają jak grudy węgla. Jak na każdym jarmarku, nie może zabraknąć szczelich wyrobów. Chyba nas ktoś z góry obserwuje. I jak zwykle nie mogło zabraknąć pod koniec pierwszego dnia przyjaciela każdego wystawcy, czyli deszczu. Kilkukrotnie jakiś bebok przegryzał nam kable z prądem, przez co stoiska były lekko zaciemnione. Ale co tam, komórka w rękę i światło jest. A skoro jesteśmy już koło naszego stoiska, ożywmy dla zabawy kilka naszych świeczek. Tu widzicie dżemy, ale nie ze słodziutkich truskawek, tylko z papryczek z własnych upraw. Stoisko z wyrobami dla tych, którzy lubią ogień w ustach. Dobra, próba. Próba tego zielonego chyba, tak? Tak, tak. Najłagodniejsza warstwa. To jedziemy z koksem. Czuć, że ostre, ale słodkie. To jest dżem. Na tych samych papryczkach jest też zielona sriracha. Tylko to jest... Ale pali. Ale powiem, że pali. Najłagodniejsza. Najłagodniejsza, ale pali. A to jest co? To jest sriracha. Które to jest? Ten zielony sos. Aha, teraz jest to. Coś cząstkowo, coś poczułem też. Nie. Nie, to tamty chyba już... Chyba, że ten zaraz zacznie działać. Takie same papryki. Nie, ale ta pierwsza była ładniejsza, aż ładniejsza, lepsza. Na tym stoisku nasz wzrok przyciągały sowy, żaby, aniołki i wiele innych przedmiotów, które wyglądały jak wykonane z porcelany. A tak naprawdę była to płyta drewniana, ręcznie malowana, pokryta warstwą żywicy, dzięki czemu uzyskano porcelanowy efekt.
Równie pięknie prezentowały się breloki z żywicy z zatopionym suszem. A może ożywimy parę zwierzaków z tego stoiska? Wieczorami, w czasie jarmarku, na kamienicach wyświetlane są iluminacje, co nadaje tej imprezie wyjątkowy klimat. Dla najmłodszych również przewidziane są atrakcje. W centralnym punkcie Placu Wyzwolenia, przy każdym bożonarodzeniowym jarmarku, umieszczana jest karuzela. Czapki, opaski, breloczki oraz niezwykłe torebki znajdziecie na stoisku Bajzocha. Wszystko wykonane z sprzędzy włókienniczej pozyskiwanej z recyklingu. Wyjątkowo gustowne wyroby, których nie powstydziłby się żaden francuski dom mody, zachęcają do zakupu. Wiem, że można u nich złożyć również zamówienia indywidualne. Na tym stoisku można było znaleźć ręcznie wykonaną i malowaną ceramikę. Mi osobiście rzeczy te swoim stylem przypominają ceramikę, którą nasze babcie trzymały na półkach. To wywołuje wiele ciepłych wspomnień. A teraz zobaczcie tą ciekawostkę. Jest to oznaczony kamień, który znaleźliśmy na naszym stoisku. Po sprawdzeniu w internecie okazało się, że na Facebooku istnieje zorganizowana akcja związana z tymi kamyczkami. Zabawa ta polega na malowaniu kamieni, oznaczaniu ich swoim kodem pocztowym i ukrywaniu w miejscach publicznych, aby mogły wyruszyć w podróż i przynieść radość innym. Kody te służą do śledzenia wędrówki kamyka, a znalezione kamienie zazwyczaj publikuje się w grupach facebookowych z danym kodem, aby autor wiedział, gdzie dotarł. Nasz kamyczek miał tylko kod Koszalina, ale wiele kamyczków, które biorą udział w tej zabawie, mają wymalowane bardzo ładne obrazki. Teraz naszym zadaniem było wejście na grupę #kamyczki, umieszczenie zdjęcia tego kamyka, następnie zostawienie go gdzieś w publicznym miejscu, aby ruszył w dalszą drogę. Być może ktoś z Was wymaluje swój własny kamień i puści go w podróż po Polsce. Podczas jarmarku nawet wiata przystankowa jest rozsądnie wykorzystana. Na jarmark oprócz ludzi przychodzi wiele zwierząt ze swoimi właścicielami. Nasze stoisko odwiedziło wiele klientów ze swoimi pupilami. Oto kilka z nich. Flipper, któremu po wyrwaniu ząbków u weterynarza śmiesznie wystawał języczek. Tańczący Koko. Będzie na YouTubie. Można? Można. No, Zasługuj ładnie. ale tańcuje. Jej. Koko. A to piesek staruszek, który, jak właściciel powiedział, miał już dosyć chodzenia i przez to wylądował w plecaczku. Zresztą nie ma co się dziwić, że część zwierzaków była noszona na rękach bądź siedziała w plecakach, bo przy takiej ilości ludzi pies,
a zwłaszcza mały pies mógłby być łatwo zdeptany. Oprócz psów można było i spotkać takie cuda. O, super, Pokaż Klara, piękne piórko. świetne. A tu jaka ładna ceramika, jak wioska krasnoludków. A spójrzcie na to. Autorka tych prac skończyła chyba rzeźbiarstwo z oceną celującą. Prawdziwe dzieła sztuki. Teraz chyba jest 28, coś takiego. No, zaraz kończymy, no. Ja się zaczynam, już skracę. A, ja uszalałam tam nakręcę, to ja się będę nurkować. Sobie zobaczymy jeszcze tu. Ci z Was, którzy lubią artystyczne, unikatowe lampy, na pewno znaleźliby coś ciekawego dla siebie. Ale są też tutaj jest skóra płaszcza. Na tym stoisku były również ciekawe spinki do mankietów, na przykład ze skórą płaszczki i innych ciekawych, egzotycznych zwierząt. Były też spinki, które wyglądały jak wnętrze starego zegarka. W czasie jarmarku rozdawany jest również magiel, niecodziennik nikiszowski ze słowem prezesa. Spójrzcie, jakie dopieszczone maskotki. A to jakie słodkie, misie w skorupach orzechów. A tu proszę namiar. Dzwońcie i zamawiajcie. Jestem pewny, że nikt z Was nie podejrzewał, że z tykwy można robić takie cuda. To stoisko było tak klimatycznie udekorowane, że człowiek miał wrażenie, jakby udał się w jakąś egzotyczną podróż w latach 20. XX wieku. Tak, żeby było widać tutaj Znajdujemy się w centrum Śląska, na starym górniczym osiedlu, więc naturalnym jest, że nie mogło zabraknąć również i węgla. Ale czy widzieliście kiedykolwiek biżuterię zrobioną z węgla? Jeżeli nie, to teraz macie okazję zobaczyć i ewentualnie zamówić. No, to się często nie spotyka. Weźmiemy sobie tutaj. No.
A jak podobają się Wam te dębowe deski do serwowania serów i wędlin? No cóż, pewno niewiele na tym zdjęciu widać. Właściciel tego stoiska albo wstydził się swoich wyrobów, albo uznał, że ma tak oryginalne projekty, że nikomu bez pozwolenia organizatorów nie wolno ich uwieczniać. Więc widzicie, co widzicie. Tu macie namiar na tego wystawcę. Nic nie widać? Oj, bardzo mi przykro. Nie jest. Wielką atrakcją jarmarku w tym roku był pokaz dronów. Na początku małe testy, a po zapadnięciu zmierzchu główny pokaz. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. The tidings we bring to you and your kin. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Now bring us some figgy pudding. Now bring us some figgy pudding. Now bring us some figgy pudding and bring it out here. The tidings we bring to you and your kin. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. For we all like figgy pudding. For we all like figgy pudding. For we all like figgy pudding. So bring it out here. The tidings we bring to you and your kin. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We won't go until we get some. To przepiękną melodią kończymy, zamyka 18. jarmark na Nikiszu. Dziękuję Państwu, którzy odwiedzacie nas, dziękuję wystawcom, którzy przygotowali się przepięknie na to wydarzenie. Dziękuję organizatorom, którzy zawsze stają na wysokości zadania i pracują na pełnych obrotach, nie tylko te 3 dni, bo te 3 dni to już jest na pełnej petardzie, a poprzednie tygodnie to wszystko musi dobrze działać, żebyście Państwo mogli być z nami. Jarmark jest już zamknięty. Za momencik zgasimy światło. Potem opadnie burz. I tym sposobem zakończyliśmy jarmark na Nikiszu. Mam nadzieję, że ten trochę przydługi film Was nie znudził. Zapraszam do subskrybowania, komentowania. No i cóż, do zobaczenia przy następnym filmie.
Trzymajcie się.